Witam wszystkich ponownie. Już kończymy ten dział o falach mechanicznych, ale jeszcze został nam jeden taki schemat, który często pojawia się w zadaniach i to tylko będzie taki krótki dodatek, ale już dzisiaj zaczniemy termodynamikę jednocześnie, więc przejdźmy od razu do rzeczy. Więc fale mechaniczne, rozwiązywanie zadań. I właśnie zrobimy zadanie 6.6 ze strony 88 z tego drugiego zbioru nowej ery. Zakres rozszerzony oczywiście. I to zadanie jest po to, żebyśmy, tam wcześniej będzie ono poprzedzone krótką właśnie teorią, dopiero później wykonamy tam dwa obliczenia, ale ta teoria tu będzie ważniejsza niż te same obliczenia. Chodzi o zadania, gdzie trzeba będzie obliczać różnicę faz między jakimiś tam punktami, albo ta różnica faz będzie podana i trzeba będzie przy znajomości różnicy faz drgań w danych punktach obliczyć na przykład prędkość fali czy długość fali. Więc może treść zadania najpierw już tu zacytuję, a potem troszkę tej teorii. W pewnym ośrodku rozchodzi się fala poprzeczna. Dwa punkty A i B oraz źródło fali znajdują się na jednej prostej. Punkt A oddalony jest od źródła o L1 równa się 9 metrów, a punkt B o L2 równa się 10,5 metra. I obydwa drgają tak, że różnica faz między nimi delta phi równa się 5 drugich pi. No i dwa polecenia są. Z jaką prędkością rozchodzi się fala w tym ośrodku, jeżeli okres drgania źródła duże T równa się 2 sekundy. I drugie polecenie, tu będzie wyżej, podniosę to. Ile wynosi różnica faz ruchu punktów C i D ośrodka oddalonych odpowiednio o L3 równa się 12 metrów i L4 równa się 15 metrów od źródła fali, jeżeli długość fali lambda CD równa się 6 metrów. No i teraz, zanim to zadanie, rozwiązanie tego zadania nie jest trudne, ale musimy właśnie poznać pewien schemat i potem to będzie wszystko już łatwe. Więc przypominamy sobie równanie fali sinusoidalnej biegnącej zgodnie z osią x i można je zapisać na dwa sposoby. I są to równoważne sposoby. Zaraz wyjaśnię, jaka jest różnica między nimi. Więc oczywiście jakbyśmy, no już zresztą to wyprowadzaliśmy to równanie fali sinusoidalnej, więc na razie podam wzór, czyli psi od xt, czyli to psi to jest wychylenie w punkcie o współrzędnej x w chwili t. To jest amplituda razy sinus i właśnie to, co jest tu wewnątrz tego sinusa, to jest faza. Czy ten kąt w sinusie to jest ta nasza faza. Ale można zapisać w tej formie, ważne, że ten minus jest tu między tymi pierwszymi dwoma wyrażeniami, lub w tej drugiej formie, gdzie najpierw jest to wyrażenie, a później jest to wyrażenie. To i to jest ta sama fala biegnąca zgodnie z osią x, co można łatwo wykazać, tylko jest różnica w momencie rozpoczęcia obserwacji. Także to jest, jakbyśmy troszkę obserwowali tą falę od chwili t równa się 0 w danym punkcie x, to po prostu pewnym czasie okazałoby się, że to wychylenie zmienia się później w ten sposób, tak, od pewnego momentu. Czyli jakby to jest inny moment rozpoczęcia obserwacji. I bardzo często też jeżeli nie jest dokładnie określone, jaka jest faza początkowa, to ten dodatek, ten psi, to też jest jakby faza ta dodatkowa, taka, że zwykle się pomija, jeżeli nie jest istotne, jaka jest dokładna wartość tego wyrażenia na samym początku, to najczęściej pomijamy to phi jeszcze w tym wzorze, wtedy sobie upraszczamy życie i my będziemy korzystali dzisiaj z tej formy równania. Jak mówię, są to równoważne formy i oczywiście bez tego phi. No i właśnie
jeżeli, tu zapiszmy, to jeżeli faza początkowa phi nie jest istotna, to można ją pominąć. Wtedy pierwsze równanie przyjmuje postać, czyli to mamy to równanie bez tego phi, tak? I właściwie co my zrobiliśmy, pomijając to phi? To my założyliśmy tak naprawdę, że jak jest x w chwili początkowej t równa się 0, w punkcie o współrzędnej x równa się 0, wychylenie jest równe 0, no bo wtedy jak 0 razy cokolwiek to jest 0, 0 razy cokolwiek to jest 0, 0 minus 0 to jest 0, sinus 0 to jest też 0 i a razy 0 wychodzi 0. Czy po prostu my przyjmując to phi równe 0, to po prostu zakładamy, że w chwili początkowej w punkcie o współrzędnej x równa się 0, wychylenie jest równe 0. To tylko tyle założyliśmy. A później wszystkie te punkty, jak ta fala przechodzi przez ten ośrodek wzdłuż tej prostej, to każdy punkt porusza się ruchem harmonicznym z takim okresem, a długość fali jest równa lambda w tym ośrodku. Także to pominięcie tego phi w żaden sposób nam nie przeszkadza, chyba że jest istotna ta faza początkowa, ta całkowita faza początkowa, no to ta wartość jest wtedy ważna. No i właśnie tu jeszcze raz o tym tu zapiszmy. Faza to jest kąt w sinusie, czyli w naszym przypadku to jest to, co jest tu, w tym nawiasie, to jest nasza faza. No i teraz, jeżeli obliczamy różnicę faz między dwoma punktami w tej samej chwili czasu, no to trzeba będzie odjąć takie wyrażenie na chwili, znaczy dla jednego punktu i takie wyrażenie dla innego punktu, ale w tej samej chwili czasu. Czyli zwykle będziemy obliczali właśnie różnicę faz, ale dla tego samego t, więc to t nie będzie się zmieniało. Tak jakbyśmy zrobili po prostu zdjęcie tej fali w danym momencie, i tylko patrzymy, jak się zmienia wychylenie w zależności od współrzędnej x. Czy to x będzie po prostu się zmieniało wtedy tylko. No bo czas został zatrzymany, jakby zdjęcie jest zrobione. No i teraz, czyli jako różnicę faz teraz obliczamy tu, no to trzeba odjąć od fazy jednej fazę drugą. No wartość bezwzględną to różnicę obliczamy, czyli takie wyrażenie w jednym punkcie, na przykład w punkcie drugim, odejmujemy od takiego samego wyrażenia w punkcie pierwszym. No przy t nie ma indeksu, bo w tej samej chwili znaczy sprawdzamy, jaka jest różnica faz w tej samej chwili, czy przy t nie ma żadnego indeksu, to jest ten sam czas. No i oczywiście jak to wyrażenie odejmiemy od siebie, no to wyrażenie, to 2pi przez okres razy czas i tutaj to samo się zredukuje, będzie minus razy minus to daje nam plus, a tu jest minus i te wyrażenia się zredukują. Zostaną tylko te dwa wyrażenia z minusem, wyłączymy przy nawias 2pi przez lambda i zostanie właśnie najpierw właśnie to jest te dwa wyrażenia, które zostały, tu wyłączamy 2pi przez lambda, włączyliśmy, w nawiasie jest ta różnica współrzędnych, czyli delta x u nas to będzie. No już to delta x, które tu występuje, to traktujemy jako wartość, no mógłbym napisać tu wartość bezwzględną, ale już załóżmy, że to delta x to jest wartość bezwzględna tej różnicy współrzędnych, tak? Od większej mniejszą odejmujemy. No i teraz łączymy początek z końcem, czyli że to delta phi, czyli różnica faz, to jest 2pi przez lambda razy delta x. No można to delta x do licznika tu włączyć, ale często też tak się pisze. No właśnie, ale ten sam wzór można uzyskać tak prościej, ale dokładnie właściwie to jest to samo rozumowanie, tylko to będzie obliczenia będą prostsze i może bardziej logiczne. O. I właśnie to samo można uzyskać inaczej. Co my wiemy? Jak byśmy zrobili zdjęcie fali sinusoidalnej, zresztą o tym już było na lekcji o opisie fal sinusoidalnych, taki był punkt opis fali sinusoidalnej i tam właśnie mieliśmy wykres, znaczy zależność wychylenia od położenia dla fali sinusoidalnej, czy kto kształt sinusoidy miał ten wykres. I tam zauważyliśmy, że
jak przesuniemy się wzdłuż osi x o odległość równą długości fali, to spotkamy punkt o tej samej fazie. Czyli punkty o tej samej fazie spotykamy wzdłuż osi x w danej chwili czasu, co odległość równą lambda, czyli lambda, 2 lambda, 3 lambda i tak dalej, tak? No właśnie, ale czyli co to znaczy, że te punkty są zgodne w fazie, czyli wychylenie tych punktów, kierunek ruchu i wychylenie są takie same, czyli te punkty poruszają się w tym samym kierunku i mają dokładnie, są wychylone w tą samą stronę i o taką samą wartość, tak? No to, czyli, a to psi, które tu było, to psi to jest wartość właśnie wychylenia, żeby to wychylenie było takie samo dla różnych wartości x w danej chwili czasu, czyli gdy te nie zmieniamy, to właśnie pytanie, o ile można zmienić to, trzeba by zmienić to x, żeby wartość wychylenia nie uległa zmianie. Że tu, powiedzmy, to x ma jakąś tam wartość i teraz o ile możemy to x zmienić, żeby wychylenie nie uległo zmianie. No to o tyle możemy zmienić, żeby wartość tego kąta zmieniła się o 2pi, bo co 2pi sinus przyjmuje takie same wartości, jakby powtarza się. Kiedy to wyrażenie zmieni się o 2pi, gdy x się zmieni o lambda. Na przykład załóżmy, że x jest równe 0, to wtedy z tego wyrażenia uzyskujemy 0. Jak x zmienimy o lambdę, to wyrażenie się zmieni o ile? O 2pi, bo lambda z lambdą się skróci i zostanie 2pi, czyli zmiana x od 0 do lambdy, czyli o lambdę, o taką odległość, powoduje zmianę fazy od 0 do 2pi, czyli o 2pi. Czyli zmiana tego położenia o lambdę powoduje zmianę fazy o 2pi, czyli tego kąta w sinusie o 2pi. No i czyli w takim razie zauważamy, że więc zmiana położenia o lambdę powoduje zmianę fazy o 2pi. No to teraz zmiana położenia jakąś inną wartość, delta x, powoduje zmianę fazy o nieznaną wartość delta phi. I teraz można ułożyć proporcje, na przykład to do tego ma się jak to do tego, albo to do tego jak ma się to do tego. Ponieważ my szukamy zmiany fazy, to dobrze mieć tą zmianę fazy w liczniku, więc na przykład to do tego ma się jak to do tego. Czyli delta phi przez 2pi ma się do tego jak delta x przez lambdę. No i pomnóżmy przez 2pi obie strony i mamy ten sam wzór, który wyprowadziliśmy tą inną metodą, taką matematyczną bardziej. To jest delta phi, czyli ta zmiana fazy równa się 2pi lambda razy delta x, tak? I dokładnie to samo uzyskujemy teraz z tego prostego rozumowania. Delta phi równa się 2pi lambda, no delta x jest do licznika włączyłem, bo czasami jest to wygodniej, czasami jest na środku wygodniej, czasami w liczniku. Czyli jak przesuwamy się, robimy zdjęcie fali sinusoidalnej, to co lambda powtarza się, znaczy jest taka sama faza tych punktów, czyli jakby powtarza się ten sinus, znaczy wartość sinusa, a żeby sinus się powtarzał, najmniejsza zmiana kąta, przy której sinus się powtarza, to jest właśnie 2pi, a to jest najmniejsza odległość, przy której faza się powtarza, to jest najmniejszy kąt w sinusie, co który wartość sinusa się powtarza. Czyli zmiana położenia o lambda powoduje zmianę fazy o 2pi. Zmiana położenia o delta x powoduje jakąś inną zmianę fazy o delta phi, ale ta zmiana, znaczy fazy, będzie proporcjonalna do zmiany położenia. I proporcje układamy, to do tego ma się jak to do tego, z tego wyliczamy delta phi. No i teraz możemy przejść do naszego zadania i teraz wypiszmy dane, więc najpierw może na rysunek wszystko nam wyjaśni. Mamy źródło i punkty, ten pierwszy i drugi są
nie wiem, czy one były jakoś nazwane te punkty, nie były nazwane, a były A i B. Punkt A, to może te punkty A i B napiszę, że to jest punkt A i tu jest punkt B. O, no to już jest lepiej. Więc źródło Z i punkty A i B leżą na tej samej prostej, więc my skierowaliśmy oś X od źródła Z w kierunku tych punktów A i B. Wtedy te odległości punktu A i B 9 i 10 mm będą współrzędnymi położenia tych dwóch punktów, a odległość między tymi punktami będzie różnicą tych współrzędnych, czyli L2 minus L1 to będzie nasza zmiana, ta odległość między tymi dwoma punktami. Tak? No i teraz, ponieważ u nas to delta x to jest delta L właśnie, to jest zmiana położenia o delta x to u nas jest zmiana położenia o delta L. No i ten wzór mamy, zmiana fazy powiązana jest ze zmianą położenia na osi x tym wzorem. Delta phi to jest 2pi delta x przez lambda, u nas delta x to jest po prostu delta L. I z tego wzoru teraz zobaczmy, co my mamy. Zmiana fazy jest podana, potem ta odległość między tymi punktami, czy zmiana odległości między nimi jest łatwa do obliczenia, jako różnicę L2 minus L1 też to mamy. I 2pi to jest liczba, a nie znamy lambda, więc możemy teraz z tego wzoru obliczyć długość fali, więc w miejsce delta L wstawiamy L2 minus L1, obliczamy długość fali. No tak, ale nam każą obliczyć w punkcie A, obliczyć prędkość, z jaką rozchodzi się fala w tym ośrodku. No to prędkość fali sinusoidalnej to jest długość fali przez okres. Okres nam podali, to jest to 2 sekundy, w treści było podane, więc wystarczy podzielić teraz tą długość fali przez okres. No, mógłbym tu obliczyć tą wartość, ale chodzi o ten wzór końcowy, więc w miejsce lambda wstawiamy ten cały wzór, czyli do mianownika tego wzoru dochodzi po prostu to t. I wstawiamy wartości liczbowe, to pi jest po to, żeby się skróciło. To nasza faza jest podana poprzez tę liczbę pi, ponieważ wtedy się skróci to pi i wychodzi, jak dobrze obliczycie, 0,6 metra na sekundę. 60 metra na sekundę. No i teraz ta druga część zadania, to już banalna, więc mamy po prostu ten wzór, który tu mamy, to po prostu jest aktualny, tylko dla innych danych. I teraz w punkcie B przypomnę jeszcze raz, że to L3 to jest 12 metrów, L4 jest 15 metrów, czyli tak jakbyśmy tu mieli po prostu L3, a tu L4, tylko inne dane będą. No to w takim razie teraz pytają się o zmianę fazy, a podają nam długość fali, to było u nich 6 metrów. 6 metrów to jest ta różnica odległości czy odległość między tymi dwoma punktami, czyli to będzie L, ta większa minus mniejsza, czy L4 minus L3. To jest podane i wstawiamy dane właśnie wartości tych współrzędnych położenia tych punktów C i D. Tu jest długość fali, którą oni nam podali. No i poskracamy tu. No to jest 12 minus 15 minus 12 to jest 3, 3 razy 2 to jest 6, 6 jest w szóstką skrócie, zostanie samo pi. Metry też się skracają, zostaje tylko liczba. Właściwie to jest radiany są tak naprawdę, tylko są ukryte, ten radian tu jest. Tak naprawdę. No czyli tu dane jeszcze było zapisane, L4 15 metrów, L3 12 metrów, lambda CD, tak było oznaczone 6 metrów, ale mówię, ten sam wzór, tylko inna odległość, inna długość fali i jak teraz każe nam obliczać, to akurat tą różnicę faz. To jest taki, na zakończenie taki krótki dodatek, żeby ten ostatni schemat jeszcze poznać, ale już na tej samej chyba lekcji zaczynamy termodynamikę. Zwykle realizowałem tę dalszą część materiału w innej kolejności. Najpierw do grawitacji przeszedłem dopiero w 3. klasie, właściwie w marcu dopiero termodynamikę realizowałem, ale teraz będziemy zgodnie z podręcznikiem w tej kolejności
A dla mnie jest wygodniej, ponieważ ja już dla klasy trzeciej, właśnie w tym wcześniej tego czasu zdalnej nauki już nagrałem te lekcje z termodynamiki, dlatego przynajmniej jest dla mnie to łatwiej i zdążę sprawdzić inne prace pisemne, na co nie mam kompletnie czasu na razie. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia.